Jak ty otworzyłeś drzwi, to ja myślałem, że ty mnie zastrzelisz. Przeraża mnie to w ogóle i uważam, że to nie idzie w dobrą stronę. Ale tutaj ewidentnie nie dzieje się dobrze. No inna twarz RPA po prostu. O, proszę bardzo, witam serdecznie w odcinku numer 4 z serii RPA 2 z Jak to daleko, szanowni państwo. Witam, dzisiaj obudziliśmy się gdzieś na polanie, na jakimś prywatnym terenie, chociaż to pole to ma pewnie z 10 hektarów, więc prawdopodobieństwo, że ktoś nas zobaczy, jest bardzo małe. Wyspałem się, nie było mi zimno, bo mam dużo warstw, włącznie ze spodniami spałem, bo niestety spodnie też izolują, skarpety, spodnie, wszystko izoluje, śpiwór, materac pompowany, wszystko izoluje od zimna, a w nocy było około 2 stopni przy gruncie, to nawet może i 0 było tak naprawdę. Więc wychodzimy, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, a ja wam zaraz pokażę, jak wygląda świat poza namiotem. Dobrze się spało dzisiaj, bo spałem w zatyczkach, więc nie słyszałem tych szmerów, nie słyszałem tych ptasich śpiewów, nie słyszałem nic. Ale mokre. Kurczę, mam nadzieję, że tam trochę słońca zaraz wyjdzie, bo jak ja to włożę do namiotu, że jak ja to włożę do plecaka, to będzie tragedia. O, tak to wygląda. Tutaj ptaszynka mi śpiewa. Godzina 7:30. Zobaczcie, jaki namiot jest mokry. O kurde, cały tropik jest mokry. Przekichane. Zobaczcie na to. Problemy o poranku. Nic nie pozostaje, jak, moi drodzy, szanowni państwo, wyciągnąć ten tropik i go rozłożyć i mieć nadzieję, że trochę ta woda wyparuje. Bo ja już te tematy znam. Jak ja go wsadzę do plecaka i on tak będzie sobie, wiecie, leżał mokry, to po prostu jest tragedia, Tragedia, ale czasami po prostu też nie ma, wiecie, wyboru. Też ja tutaj nie będę czekał do godziny 12. O, sznureczek się odczepił. To wrzucę. Nie będę czekał tutaj do godziny 12, aż mi tu słońce wielmożnie wyjdzie i ja to będę mógł wysuszyć. Problemy poranne w podróży. Mam nadzieję, że wy macie mniej kłopotów. Ojejku. Niedobrze, bo to później też na komfort kolejnego dnia przechodzi. Wiecie, o co chodzi. Mokry namiot, to jest dyskomfort, bo nie wypoczniesz tak. Wszystko będzie mokre, Zobaczcie, to normalnie jest mokre, mokrutkie od środka. Ja też pewnie dużo nawydychałem. Ten syrop pomógł, wiecie? Pomógł niesamowicie, bo praktycznie nie kaszlałem. Zobaczcie, jak tutaj. Ale mokre. Cholera jasna. Szefie, kierowniku. Co my zrobimy w tej sytuacji? Wczoraj jak tu leciałem, to wyobraźcie sobie, że sowę, takiego puchacza przestraszyłem i on uciekł. Zobaczcie tutaj, zobaczcie jakie gniazda. Tam macie ptasie gniazdo i tu macie ptasie gniazdo. Zobaczcie jak wiszą. W Afryce, jak takie ptasie gniazdo jest, to nikt go nie rozwala. Dlaczego? Dlatego, że takie ptasie gniazdo to jest szczęście. Opa. Obozowisko Janosika, kierownika. Wszystko się suszy, Muszę chwilę poczekać, aż wielmożne słońce zacznie troszkę lepiej grzać. Nie byłbym sobą, gdybym wam nie powiedział, jakie krzewy są obok mnie. W sensie, jaki krzew jest obok mnie. Zobaczcie, kolce, takie listki wydłużone. Podobne troszkę do rokietnika, który znamy z Polski. Jak nie znacie, to się zapoznajcie, bo rokietnik to jest niesamowita, można powiedzieć, witaminowa bomba. Witaminowa, mam na myśli witaminę C. Proszę zobaczyć. To nie jest rokietnik, to jest, moi drodzy, ognik.
łatwo rozpoznać. Ogólnie rokietnik ma takie wydłużone takie owoce, a ognik ma takie okrągłe bardziej te owoce. No i one bardzo się mienią kolorami takiej pomarańczy, wręcz czerwieni niekiedy jesienią i zimą. Bo jak wiecie, teraz jest zima. No tego jest tutaj dużo. To jest krzew inwazyjny. On się rozsiewa bardzo dynamicznie. Bardzo popularny w domostwach. Czy to można jeść? Tak na surowo to nie za bardzo, bo straka będzie. Ale niektórzy z tego ognika tutaj robią drzemy. Ale czy to gra warta świeczki? Nie wiem. Rokietnik, mistrzostwo świata. Słuchajcie, zapomniane owoce rokietnika, używane przez nasze babcie i dziadków niegdyś na wioskach, ratowały zdrówko. Poczytajcie o rokietniku i sobie, wiecie, i zróbcie sobie kompot z rokietnika. O, śpiwór już trochę podsechł. Nie jest źle. Najważniejsza zasada w podróży to, jak widzisz owoce i nie znasz tych owoców na 200%, to nie żresz tego. I koniec. I tutaj nie ma nic, moi drodzy, trudnego w zrozumieniu tej zasady. Ten ognik, jak on smakuje? Wiecie, bierzcie przykładu. On jest taki cierpkowaty. I tak by było z wami. Cierpki jest, no. Ptaki go jedzą zimą ze względu na to, że po prostu brakuje pożywienia. Jak widzicie, no susza. Dobra, moi drodzy, wszystko spakowane, można jechać dalej. Przyznam szczerze, że jestem chyba najwolniejszym podróżnikiem na całym YouTubie, który się po prostu ślamazarzy z rana. Ja się nie śpieszę, ja już się przestałem w podróży śpieszyć, wiecie? Bo to tylko wychodzi później na minus. Pomalutku wstałem o godzinie rannej i teraz jest godzina 10:30. Czaicie? Wiecie, naprawdę, ja jestem ślamazara. Idę, złapię stopa. Mam nadzieję, że złapię, bo przyznam szczerze, że łapanie stopa tutaj to jest jakieś nieporozumienie. Gadajcie sobie co chcecie, ale w RPA nie ma co kombinować. Będzie jechał jakiś busik, od razu wsiadam, jadę. Bo tak naprawdę tutaj jest taki dystans między ludźmi, że wy sobie z tego nie zdajecie sprawy. No i też ludzie się boją. Ja to wiem, ja to czuję, ja to po prostu wiem, bo ja to widzę. Ludzie się boją. O, krówki wyszły się paść. Tam są, ale nie przeszły jeszcze na moją stronę. Mam nadzieję, że nic nie zostawiłem na tym swoim wild campingu, dzikim campingu. Dzisiaj znowu przechodzenie przez zasieki. Kurde, czemu tutaj upadłeś? Nie miałeś tutaj upaść. O kurczę, tutaj... Czekajcie, jakoś tak gęsto się zrobiło. Czy ja się przez to przycisnę? Proszę nie robić tego w domu, bo tak naprawdę niektóre te zasieki w RPA są pod napięciem. Holender. Gimnastyka, akrobata, tapeciarz, podróżnik, youtuber. Od cholera się zaczepiło. Jeszcze portki porwę. Ale... Wyjechał, ty. O! Patrzcie na to, jak ja się przycisnąłem. To jest na szerokość mojej dłoni. Ja wam mówię, sport to zdrowie. Podróży zwłaszcza. Tutaj nasza wylotówka. Chyba podlotówka, nie wylotówka, przepraszam bardzo. Zobaczcie, ruch. To jest krajowa, to jest autostrada tam. Tego nie liczymy. To jest nasza. Ja nie wiem, czy to dobry w ogóle pomysł, że ja wybrałem taką właśnie drogę. Bo zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma ruchu. Jedno na 200 aut jedzie. No nic, dobra, stanę tutaj, zobaczymy, co się wydarzy. Tam coś jedzie za mną teraz. Chowam kamerę, bo oni myślą, że to pistolet. Ty, stoję, łapię stopa, badajcie na to. Coś znalazłem, 2 randy? 2 randy stare znalazłem. A może nie takie stare, ale trochę jakieś inne, bo nigdy nie wiedziałem, co to jest z takim tyłem. 2 randy. Będzie na rozpustę. Szanowni Państwo, tutaj jedziemy z kolegą Andrzej. Andrzej jest z Zulu.
I zobaczcie, tutaj ma taki kozi talizman. Ten talizman, moi drodzy, ma jakąś nazwę, ale kolega nie pamięta. I on jest od tego, żeby chronić właściciela auta i oczywiście auto, nie? No, to jest niesamowite. Zobaczcie, jak tutaj się nakładają różne kultury, wierzenia i tradycje. Moi drodzy, dojeżdżamy do Weden. Tutaj rolnictwo. Głównie dowodzi, trzyma rękę na pulsie. Zobaczcie, jakie silosy. Zresztą przez cały ten free state, czyli wolny stan, są silosy. No i wszędzie rolnicy żyją. Za André dojechaliśmy. Thank you, André. Opa. See you someday. Dobra, mam plecak. André jedzie. André poleciał. Słuchajcie, z takich ciekawych rzeczy, ja tam stałem i André powiedział mi, że on się bało się zatrzymać, nie? Ja pytam się, i ta babka, która z nami jechała, też się bała strasznie. Ja pytam się, czemu się zatrzymałeś? On mówi, jakoś tak odruchowo. A pierwszy raz się zatrzymał, nie? Żeby zabrać w ogóle białego. I mówi tak, jak ty otworzyłeś drzwi, to ja myślałem, że ty mnie zastrzelisz. Ja mówię, no gdzie, człowieku, no co ty, oszalałeś? On mówi, i tak wiesz, wsiadłem do samochodu, on opowiada i powiedział, że tak się strasznie bał, ale jakoś tak później poczuł, że jestem dobrą osobą. Kurde, mówię wam, oni się tutaj cykają na ostro. I widzicie, to nie jest tak, że czarny bierze białego. To tak nie działa. W sensie André powiedział, że on pierwszy raz w życiu podwozi białego. Bo tutaj się podwozi za pieniądze, wiecie, taki transport taksówkowy. Ale... Tu chłopaki na robocie. Płytki noszą. Płytki ciężka sprawa. Butchery. Zobaczcie, jakaś starsza babeczka. Kolega z Bangladeszu albo z Indii. Ależ oni tutaj mają po prostu tak obcykane te wszystkie, powiem wam, miasteczka i wsie, że to jest w ogóle nie do opisania. Ta szwędaczka, to wam powiem, że nie wiem, czy to na dobre dzisiaj wyjdzie, bo dzisiaj się zapowiada na deszcz. Więc nie wiem, czego się za bardzo spodziewać. Ale zauważcie, że te miasteczka, one wyglądają bardzo podobnie. Wszędzie jest jedna ulica, wokół jednej ulicy są ulokowane główne sklepy. Jakiś jeden hotel. Ciekaw jestem, ile tutaj hotelik kosztuje. Zaraz może zajdę, zapytam. Jak teraz wchodzę, pytam o nocleg, no to pytam tak. Czy od razu, czy jest grzanie? Jak mówią, że nie ma, to nawet nie idę. I czy śniadanie też jest, nie? Bo często też może być śniadanie. Tutaj kosztuje 220 zł hotelik. Ach. Nie na moje nerwy. Ej, czekajcie, to jest jakiś antykwariat? Ty, muszę wejść. Jerry Gellet. Muszę wejść, zobaczyć, kurczę, zobaczyć, jak to wygląda. Wow. Zobaczcie, możecie kupić sobie całe mebelki, wszystko w starym stylu. Wow. Stojak na browara. Proszę bardzo. Jest trochę antyków, jest trochę takich współczesnych rzeczy. Jakieś misie, nie misie. No powiem wam, że to jest taki polski szmateks, który został zamknięty jakieś 50 lat temu i został przez przypadek otwarty. Wow, jakieś takie stare walizy. Zobaczcie, w jakim dobrym stanie. Niesamowite. Tutaj jeszcze... Jejku, jakie to jest wielkie. Książki po 5, po 10. Randów, James Handel, Choose. Freak it out. Hello. Wow. Zobaczcie, jaki to jest. W ogóle to jest jakaś kopalnia. Kopalnia dziwnych rzeczy. Bańki na mleko. Kto pamięta jeszcze w ogóle bańki? Ja ładowałem bańki na mleko jeszcze na furę, jak dziadek jechał do mleczarni. Wow, jakie meble. Ale tutaj jest taki zapach starego domu. Nie wiem, czy kojarzycie ten zapach, ale faktycznie, autentycznie taki stary zapach. Zobaczcie, jeszcze są jakieś narzuty, stare szafy, zastawy. Jezu, jakie to jest ogromne. Jeszcze jakieś stare pianino. A może to jest fortepian? Nie, to jest pianino. To chyba kościelne nawet. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak to wygląda. Niedziałające. Ojejku, ty. Jakbym się przeniósł w czasie.
Zobaczcie, taka lampa na przykład kosztuje zielona, kosztuje około 18 zł. Taka tutaj, ta złota, kosztuje około 30 zł. Ale klimatyczne. Ależ tutaj są perełki. Frigidaire. Stworzony przez General Motors. Zobaczcie, za 1000 zł wychodzi. To jest lodówka z 1940 roku. Proszę spojrzeć na to. To jest lodówka, która ma, moi drodzy, troszkę mniej niż 100 lat. Zobaczcie, jak ona jest zrobiona. To jest zupełnie inny świat. 1940. Druga wojna światowa, moi drodzy. W Polsce. A nie lodówki tego pokroju. W szoku jestem. I zobaczcie, w ogóle uszczelki jeszcze są dobre. Zobaczcie na to. Jak dobrze zachowana. Wow. Powiem wam, że ja tak chodzę i w takie różne miejsca gdzieś tam trafiam. I powiem wam szczerze, że sam jestem zdziwiony, że można trafić. Zobaczcie, płyty takie do gramofonu po 4 zł. Szok. Można normalnie się umeblować na chacie. Ale tego tutaj jest. Ciekaw jestem. Wydaje mi się, że tutaj lokalni po prostu przychodzą, sprzedają te rzeczy i za jakieś takie groszowe sprawy, a później ta pani, która jest burką, jest biała, to ona odsprzedaje to później. Z jakąś tam marżą pewnie. Czujecie jakby podróż w czasie, prawda? Wizyta w antykwariacie Verde zaliczona, a ja chcę wam tylko przypomnieć jedną bardzo ważną kwestię w życiu. Że każda rzecz, która was otacza, zabiera waszą energię i atencję. Pamiętajcie o tym. Więc nie warto mieć dużo barachła wokół siebie, ponieważ to barachło zabiera waszą cenną energię. Zapisać, zapamiętać, przysandałować. Sąd na prawo, friend, coś tam. Może na jakąś kawkę byśmy sobie wskoczyli, co? Tutaj też koledzy przecież, no słuchajcie, co ja wam będę mówić? Tutaj na 100% Hindus siedzi albo hinduska. Na bank, no. Tak to działa tutaj. Pokręcę się, idę tutaj do samego centrum, żeby zobaczyć sobie to miasteczko, ale tutaj zobaczcie, tutaj już jest jakoś tak bardziej tych burów widać. Nie jest to takie jednoznaczne, jak było na poprzednim odcinku, prawda? Miejscowość Vrede w języku Afrikaans oznacza nic innego jak pokój. Bili się tutaj, jak już doszli do pokoju, do porozumienia, to nazwali miejscowość Pokój. W sumie logiczne to, nie? 1863 tworzył miasteczko rolnicze. Jedziemy przez same miasteczka rolnicze, bo te miasteczka rolnicze, one mają swój klimat i one są, moi drodzy, po prostu najzwyczajniej w świecie bezpieczne dla plecakowicza, sandałowicza i dla kamperowicza. Dla kamperowicza to znaczy dla gościa, który, wiecie, po prostu śpi sobie w namiocie gdzieś tam. Bo teraz na przykład, gdybym chciał wyjść i pospać w namiocie, wyszedłbym dosłownie kilometr i już mógłbym postawić namiot. Kościół z piaskowca, do którego też nie można wejść. To jest w ogóle abstrakcja. Jedyna... O, tam widzę chyba szeryfa. Szeryfie! Czekaj, machnę do niego. Tutaj nawet ówczesny prezydent Orani, czyli tego miasta, tego state'u, który był zdominowany przez Burów, czyli przez białych, on przyjechał dokładnie tutaj i wstawił kamień węgielny. Słuchajcie, pierwszy otwarty kościółek tutaj dzisiaj. Słuchajcie, thank you. Zobaczcie, tutaj tak naprawdę, moi drodzy, od powstania tego kościoła służyło 2 pastorów do 1956, co jest fenomenem. I tak jak wcześniej wspomniałem, no kościół zawsze, moi drodzy, spajał. O, zobaczcie, zegarek z Blue Fontaine, produkowany w Blue Fontaine. Idziemy tutaj zobaczyć kościółek. Pierwszy raz możemy zobaczyć od środka. Good morning. Ale zobaczcie, ale zapach od razu czuć. Wcześniej się nie udało. Zobaczcie, jakie organy piękne. Wow.
Ale zauważcie, że zupełnie inaczej rozłożony jest ten kościół, bo on jest na szerokość rozłożony. I środek, tu gdzie stoi pastor, jest tutaj, zobaczcie, na środku, nie? Tu dziewczyny nie są zadowolone, że ja sobie tutaj chodzę, ale musicie też wiedzieć, że podczas wojny burskiej w 1899 roku, a 1902 roku tutaj mieścił się, szanowni państwo, w tym kościele szpital. Popatrzmy sobie jeszcze na twarze Burów. Zobaczcie, no to są wszystko, to są ludzie, moi drodzy, dla których celem życia to była ciężka praca. Ciężka praca, pot. Tak to tutaj, moi drodzy, wyglądało. Wiecie, że codziennie pyta mnie tak około 20 osób o to, żebym dał im pieniądze? I z reguły dzisiaj jest tutaj w Verde, ziomek do mnie podbija i mówi: ty, bracie, wiesz, w ogóle, czy dałbyś mi pieniądze, 8 randów i ta. Ja mówię: stary, no cały czas ktoś mnie pyta o pieniądze. On mówi: ale ja nie jestem taki jak oni. Mówię: nie. Ty, cały czas, powiem wam, że do jakiego miasteczka bym nie wbił, cały czas non-stop ktoś podbija. I mają przeróżne w ogóle, wiecie, te powody. Na przykład wczoraj to przybiegła do mnie taka dziewczynka, no dosłownie dziewczynka z dzieckiem na ręku, chyba tam wyrwała od kogoś to dziecko i przybiegła i powiedziała: o wiesz, bo tutaj moje dziecko nie ma na jedzenie, nie ma na jedzenie. Różne powody. No, brother. Idziemy sobie, kurczę, i tutaj kolejny koleżka się przykleił. Kurde, zalewa. Mówię wam, ja to już jestem obcykany w ogóle tutaj w chłopakach. Paweł za Pawłem tutaj się przykleja. Wziąłem papę kukurydzianą z wątróbką. Jeszcze muszę wziąć wodę i będzie już całkiem spoko. Powiem wam, że coraz im dalej, im bliżej większych miast, tym więcej jest żebrzących, tym więcej jest ludzi właśnie takich, którzy mówią, że nie mają na jedzenie. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że wszystkie miasteczka tutaj są zbudowane w ten sam sposób. Jest tak samo. Dzięki, Paweł. No. Po co tu tak gazować? Co, nikt cię nie nauczył jeździć? Obok właściwego miasteczka, w którym w centrum mieszkają biali, to na obrzeżach są domki zrobione przez rząd dla czarnych. Hello, brada. Morda się, kurde, ale wykrzywiony. Wątróbka. Jem wątróbka. No vlogging, kurde, vlogging z wątróbką, a co tam? I z papą. A co mam robić, mordo? Powiem wam, że przeraża mnie skala żebractwa tutaj. Skala takiego ubóstwa w RPA i tych dysproporcji. Przeraża mnie to w ogóle i uważam, że to nie idzie w dobrą stronę. Że to nie pójdzie w lepszą stronę. Że to będzie się tylko jeszcze bardziej nagromadzało, eskalowało. W pewnym momencie tak to wybuchnie. Nie wiem, może za 10 lat, może za 20. Ale tutaj ewidentnie nie dzieje się dobrze. W 100%. Dawno nie jadłem takiego lunch bara. One kiedyś chyba były w Polsce. One może dalej są w Polsce. Dajcie znać, bo nie jestem pewny, czy są. Ja się będę rozkoszować zaraz. Ale dziwny wafelek. Taki w środku z orzechami, czekoladą na wierzchu. Dziwno. I rodzynki chyba jeszcze. Czasami piszecie w komentarzach, że o kierowniku, gdyby ktoś mi nawet zapłacił, bym tam nie pojechał albo nie pojechała. A ja wam powiem jedno. Ja bym chyba, gdyby nawet mi ktoś zapłacił, nie zamieszkałbym w RPA. Wiecie co? Bo spokój ducha, który tak często jest tutaj że tak powiem, załamywany. Brakuje mi słowa. Taki spokój ducha, który jest zabierany tutaj, jest tak częsty. Ten taki niepokój w powietrzu, tak samo. Jakoś to nie mój klimat. To nie są moje klimaty, panie drogi. Patrzcie na to. To jest chata, ty. To jest chata dla służby, a to już jest chata taka właściwa. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak strzelam, tak obstawiam. Zauważcie też, że rząd, kiedy dotuje jakieś mieszkania, w sensie domy, nie mieszkania, tylko domy, to z reguły te domy są ulokowane zawsze
poza miastem. One są poza miastem, zaraz wam pokażę, bo tu się teraz zaraz wyłoni nam po lewej stronie. O, za tą szopą z 1977 roku. Wejdę na górkę troszkę i żebyście lepiej na to spojrzeli. Proszę bardzo, widzicie? Tam tak na wzgórzu, nie? Tak wysypane domki i blachę widać. To są właśnie tak zwane rejony pracownicze. I tam się gromadzi największa patola. Największa, no bo tam jest najtaniej. Tam jest, moi drodzy, po prostu można dostać tą chatę do mieszkania. No, czy chcesz, czy nie chcesz, nie wybierasz sąsiada. Ale tam jest patola. No te miasteczka, powiem wam, że to jest hicior. Hicior, nie wiem na jaką skalę. Tutaj naprawdę można by było śmiało, serio, mówię śmiało, robić jakiś w ogóle film apokaliptyczny. Nie trzeba skończyć filozofii, żeby jak jesteś w małym mieście i widzisz tak dziwnie wysoki płot, no to już wiesz, że no, dlaczegoś ten płot tutaj jest. A wiecie, co jest najbardziej interesujące w tym wszystkim? Że to miasteczko miasteczkowi nierówne, bo jedne miasteczka wydają się takie bardziej przychylne, przyjaźniejsze, bardziej takie zadbane, powiedziałbym, doinwestowane, a inne z kolei tak jakby zaraz miały upaść. Ja wiem, że jest zima i trochę aura też, wiesz, nadaje takiego też tonu, ale faktycznie niektóre te miasteczka, na przykład tak jak to, jak Verde, to wygląda jakby tu co najmniej zaraz miałoby się skończyć życie. A zasada prawego, mordo, jakby w ciebie wjechali? Pan Bur na fajeczkę sobie wyszedł, pogadaliśmy. Mówi, że się ciężko żyje. Mówi, kiedyś było lepiej. Mówi, wszystko drogie. Mówi, imigrantów strasznie dużo. Mówi, niebezpiecznie. Pytam się, a co, kiedyś było lepiej? On mówi, chcesz wiedzieć? Było lepiej. Rząd był lepszy. Cholera go wie, o co w tym wszystkim chodzi, powiem wam. Wiecie co? Ja już sam się pogubiłem w tym RPA. Naprawdę. Ty, kolejna chata tutaj na wyjściu. Zobaczcie, jak odrutowana. No mówię wam, to w ogóle wykracza poza jakieś normy. Zobaczcie, ile tego drutu. Tak jakby normalnie w więzieniu to miało być. Ale widać, że kolegę tutaj pewnie obrobili ze 2 razy. Wyciągnął wnioski, zainwestował w drut i tyle. Zobacz, tak sobie chodzisz i powiem wam, że takie drobne rzeczy, na przykład tutaj good morning, Bismillah shop. Bismillah w języku arabskim dla muzułmanów to jest takie słowo, które pomaga rozpocząć dzień dobrze. Przed jedzeniem Bismillah w imię Boga. Przed podróżą Bismillah w imię Boga. Przed czymś, co się ma wydarzyć i ma pomyślnie się zakończyć. Bismillah. I zapewne jakiś ziomek z Bangladeszu tutaj biznesik prowadzi. Lokalną babeczkę zatrudnił. Rzucił jej tam kilka złotych. Równowartość pewnie 400 złotych, znając życie. I tyle. I robota się robi. 2 czarynki tam leżą sobie. Czarina! Nie zaczepiaj, mordo, bo ci nagawkę poszarpią. Czarinka! Ignorują mnie. To, o czym wam mówiłem. Te domy ufundowane. I tutaj zobaczcie. Tutaj też jeszcze jest kilka domów takich na obrzeżach. W Rydę. Machnąłem trochę syropku. Powiem wam, że podoba mi się ta seria. Ta RPA 2, bo ona przebiega, tak jak założyłem, z góry przez te małe, wiecie, miasteczka, wsie. Pokazuje troszkę RPA od innej strony, nie od tej takiej miejskiej, aglomeracyjnej, ale pokazuje od tej takiej prawdziwej, gdzie tak naprawdę, wiecie, ci ludzie egzystują. No inna twarz RPA po prostu. Tak wam powiem. Większość ludzi wam takich odcinków nie pokaże, bo nie ukrywajmy, dla większości w ogóle bycie w takich miasteczkach, na takich obrzeżach, no to jest, wiecie, nie do pomyślenia, no.
to jest, no jest to ryzyko, nie ma co tutaj ukrywać. Wszędzie, gdzie jest bieda, to tam wiąże się to z ryzykiem. Jak w południowej Afryce będziecie widzieć nazwę na przykład Frankfurt, czyli nic innego jak Frankfurt, bądź jakieś biblijne nazwy, jak Betlejem, to możecie być w 100% pewni, że trzymają tam rękę solidnie burowie, biali i jest tam ogarnięta sytuacja. O tak bym to określił. Czekaj, jak oni tutaj jadą, bo już się pogubiłem. Tutaj Mordula jakąś swoją maszynę zaparkował. No nic, ja będę tutaj łapać stopa, próbować. Do Standerton mam 56 km, to bym chciał dzisiaj zrobić. Elebole, też taka jest miejscowość, też bym chciał tam dzisiaj dojechać. To by było spoko. Ale powiem wam, no tutaj nie ma co wymagać. O, na horyzoncie 2 auta, pewnie jedno zaraz skręci, drugie też wywali jajca i też pewnie skręci. Tutaj jadąc w ten sposób, po tych pipidówkach, no to jest nie do opisania. Godzina, 2 godziny czekania. 3 godziny. Nie dość, że mało aut, to jeszcze ludzie się boją. Czasami pytam takich ludzi, którzy mówią, wiesz, bo ja się bałem zatrzymać. Ja mówię, ty, a co ze mną? A ja się nie boję? Wsiąść do kogoś, kogo nie znam? No, złapałem transport do stopa. Z ziomkami za 50. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. No to dojechaliśmy do Standerton. Zaraz wyskoczymy sobie i może jeszcze się uda dzisiaj dojechać do C. Do tej miejscowości na E. Standerton, jakbyście chcieli kremik na coś, to tutaj po prawej stronie było napisane na co. Nie będę tutaj czytać, bo niestety jestem trochę ograniczony pewnymi słowami używanymi na YouTubie. Przed nami poczta główna, a obok ratusz. Przejdźmy się tym miastem, zobaczmy jak ono wygląda, żeby mieć troszkę szerszy pogląd. Ja wam normalnie robię taki pogłębiony research miast w tym, miasteczek i miast w tego. Hello guys. Proszę zobaczyć. Ciekaw jestem, czy tutaj, wiecie, można się wpakować. Good afternoon. Napisane, że zdjęć nie można robić. A płot taki zrobili, że szok. Ty, nie idę tam, nie będę ryzykować sandała. Po co? Powiem wam, że jeśli użyję sformułowania upadający kraj, to naprawdę nie będzie mi przykro z tego tytułu w stosunku do RPA. Bo tak naprawdę tak czuję, wiecie? I to nie chodzi o to, że ta infrastruktura, po której teraz chodzimy, nie jest równa, że jest brudno i te sprawy, tylko chodzi o taką mentalność i rozwarstwienie społeczne. Ci ludzie tracą nadzieję bardzo często, patrząc po ich twarzach. I to jest najbardziej chyba takie uderzające i przytłaczające, wiecie? W tym kraju. Prawdę mówiąc, gdy człowiek wjedzie, good afternoon, gdy człowiek wjedzie do dużego miasta, takiego jak Johannesburg, co zresztą widzieliście, też miałem okazję w swoim życiu być w Kapsztadzie, to jeszcze bardziej uderza ten widok, który tam jest, nie? Polaro, chopa. Przejdźmy sobie chodniczkiem. Good morning, good afternoon. Ty, a może ja do fryzjera powinienem? Nie, może w Eswatini pójdę sobie do fryzjera. Tam sobie na spokojnie. Good afternoon, sir. Ja jestem spoko ziomek, ze wszystkim się witam, nawet jak mają wzrok morderców. Tutaj wszystko kupisz. Tutaj żonę nawet kupisz. Ty, a z tym gościem, co teraz jechałem, to powiem wam, że śmiesznie, bo to biznesmen. On mówi tak, ile dasz? Ja mówię, a ile powinienem dać? On mówi 50. To jest 10 zł. Ja mówię, to trochę dużo. Wiecie, tak myślę, rzucę, nie? On mówi, nie, to nie. Ja mówię, dobra, to chcę, to jadę. Ale później gadam z jego, wiesz, żonką tam obok siedzi. Ona mówi, też bym chciała tak podróżować, ale nie mam pieniędzy. Ja mówię, podróż nie kosztuje dużo, komfort w podróży kosztuje dużo. I ona, wiecie, taki mindset zmieniony,
No bo taka jest prawda, no. Z kim nie jadę, to wszyscy jak jeden brat mówią tutaj o problemie z imigrantami. Tak jak normalnie 1 do 1 byśmy mieli problem, wiecie, w Europie, nie? Tutaj tak samo. Autentycznie. Powtarzalność tych miasteczek już mnie nudzi. Jadę do MLO. Tam przycupnę i stamtąd już będzie rzut beretem do Eswatini. Może zrobię jeszcze jeden odcinek z MLO, żeby wam pokazać to miasteczko. Ale czuję, że już trzeba się stąd zawijać. Już chyba za długo. W RPA. Spokój. Cisza. Tutaj ziomek zbiera po tych osiedlach rzeczy do tego, do recyklingu. Tutaj już jest wylotówka na MLO. Spróbujemy coś złapać, coś wyhaczyć. No zobaczymy, jak to pójdzie. Wylotówka, ty. Idę może dalej, stanę za nimi wszystkimi. Uwaga, tornado się rozkręca. Oj, powiem wam, że ono kurde wygląda nieźle. Patrzcie, i cały ten syf, który oni wyrzucają, zgarnia. I dobrze, bo naprawdę ja stoję, czasami łapię stopa albo chodzę gdzieś po mieście. Normalnie ci ludzie otwierają okno samochodu i wywalają śmieci, wiecie, po prostu przez okno. Jak tak można? Normalnie aż, wiecie, serce pęka. Jak można własny dom zaśmiecać? Odszedłem trochę dalej ze względu na to, że oni tam, wiecie, bo jak tym ciemnoskórym nie będą chcieli się zatrzymać, to może ten mój kolor skóry w końcu coś pomoże tutaj w tym RPA. Ja już chyba na dzisiaj tracę moce przerobowe. No ale nic, jeszcze spróbujemy tam do tego MLO dojechać. MLO. Dzisiaj ewidentnie podróż mnie testuje. Godzina 30 łapania na tak ruchliwej trasie. 0. Słuchajcie, 0. Przecież to jest na linii prostej 84 km do tego Emole. Nic się nie udało. Idę kupię jedzenie i wyjdę poza miasto, bo tutaj widzę, że nadzieja już umarła. Ty, uzbroiłem się w wodę, w jedzenie. Nawet kupiłem takie bułki w ogóle z tymi z nasionami. Zarąbista sprawa. No próbuję jeszcze. Tam z mordulą bym podjechał. Dawaj do przodu. Słuchajcie, no nie pamiętam, kiedy mi się zdarzyło ostatnio w ogóle tak stanąć w tak dobrym, strategicznym miejscu. Bo tutaj tak naprawdę ta droga cały czas prosto idzie do tego miejsca, gdzie ja powinienem dojechać. Ale nie idzie. W sensie nie idzie złapać. Ziomek pojechał, pyta się, gdzie ty będziesz szedł. Ja mówię, do lasu pójdę tutaj eukaliptusowego. Nie będę wchodzić do miasta, bo słuchajcie, w mieście to jest sieka. Słuchajcie, nawet mikrofon mi się już wyładował, więc tutaj macie dźwięk z tego, z kamery. Kończymy odcinek, no. Wlazłem na jakiś prywatny płaskowyż, w sensie jakąś działkę, no i wspiąłem się troszkę wyżej, żeby można było postawić namiot. I co, idę spać, no prawie w krowę wlazłem, słuchajcie, bo oni tak odgradzają tutaj te obszary po to, żeby te krowy miały gdzie sobie chodzić i te obszary są ogromne, po kilka hektarów. Te krowy sobie tutaj żyją po prostu jak w krowim raju. No i wiesz, nie wyskoczą ci, nie uciekną, bo teren jest ogrodzony, to więc przechodzisz pod tym terenem. Czekajcie, bo tutaj wiecie, mogę na jakąś krowę też w sumie natrafić. Na jedną prawie wdepnąłem. Tak się krowa wystraszyła i w tym ja, bo jak ona leżała, to wyglądała jak kamień z daleka, nie? Słuchajcie, kończymy odcinek na dzisiaj. Dzisiaj trochę mnie ten odcinek zmęczył, wiecie? Naprawdę, ta podróż mnie zmęczyła dzisiaj. Nie wiem, o co chodzi, ale jakoś tak... Nie wiem, o co chodzi, no.
Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, słuchajcie, rzućcie okiem sobie, jak to wygląda. Słuchajcie, znalazłem tutaj taką miejscówę. Widać, że krowy tutaj czasami przychodzą, bo jest osłonięta od wiatru. Więc tutaj jest klocek certyfikowany, zatem tutaj staje mój namiot. Dobrej nocy, trzymajcie kciuki, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.